Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. W tym materiale poświęcimy uwagę funkcji Line Trace for Objects. Będziemy z niej korzystać, żeby używać funkcji na poszczególnych komponentach tego blueprintu. Tak jak tutaj na przykład mogę sobie otwierać drzwi, wysunąć szufladę, tak samo zamknąć wszystko oraz pokażę Wam, jak uniknąć błędów na zasadzie zwieszania się komponentów, czyli czegoś takiego. O, bardzo dobry przykład. Te błędy są spowodowane tym, że jedna funkcja jeszcze się nie zakończyła, a my już kliknęliśmy użycie kolejnej funkcji. Dobrze, przejdźmy więc do tworzenia tych funkcji. Pierwsze, od czego musimy zacząć, to ustawienia mobilności naszych komponentów. Główny komponent, czyli cały obręb szafy, ustawiamy jako static. Pozostałe komponenty ustawiamy na movable. Kiedy mamy to już zrobione, możemy przejść do tworzenia naszych funkcji. Ja tu mam już podane końcowe funkcje i mam też referencje, bo inaczej mi wywalało cały blueprint. Teraz sobie mogę go tutaj usunąć, tą referencję, bo już nie będzie Wam to przeszkadzać, bo inaczej się takie coś robiło. Teraz Wam pokażę, jak zrobić od początku całą funkcję. Ja mam interfejs interakcji, czyli moje E tutaj. Możecie wedle uznania. Teraz kastujemy to do naszego charakteru. W moim przypadku jest to trzecioosobowa postać. Tutaj dajemy get player charakter. Teraz, kiedy to mamy, dajemy funkcję line trace for objects. Tutaj sobie odznaczamy, bo inaczej będzie ignorować nasz cały blueprint. I object types, które będziemy chcieli wywoływać, dajemy sobie make array i tutaj właśnie wybieramy tą naszą mobilność. Word dynamic. Wpisujemy sobie. I teraz tak. Musimy określić naszą kamerę. A zrobimy sobie tak. Moja kamera w moim blueprincie postaci jest nazwana tak. U Was może być inaczej. Teraz dajemy sobie get world location. Tylko nie calibration, tylko z transformacji. I tutaj get world rotation. Tak samo z transformacji. I teraz tu mamy jako start. Tutaj jeszcze dodamy sobie 1 plus, przepraszam. Operator z add będzie jako end. Tutaj dajemy sobie get forward vector. I dajemy to jeszcze raz jako multiply. I tutaj zmieniamy sobie na float. I tutaj określamy odległość na wektorze, na ile będzie na to line trace oddziaływać. I wystarczy 200. Teraz dajemy sobie warunek, dajemy gałąź. Jeżeli zostanie spełnione, to idziemy dalej. Mamy break hit result. I tutaj, jeżeli jest spełnione, to wysyłamy to do static mesh component. To jest nasz hit component. Sobie możemy zamknąć, jest OK. I teraz tak, jeżeli mamy to tutaj, klikamy sobie prawym, dajemy promote to variable i tą referencję, ona nam się tutaj pojawiła. I teraz to, co ja usunąłem wcześniej, żeby mi po prostu wygląd działał, bo teraz widzicie wróciło z powrotem, to dajemy sobie tutaj wszystko do tych poszczególnych. Każda funkcja musi mieć ten target, który właśnie stworzyliśmy przy kończeniu funkcji line trace for object. OK, teraz mamy całość tutaj zrobione i teraz możemy brać do jednej funkcji. Jeżeli to będzie działać do jednej funkcji, no to niestety będzie nam to troszkę wywalać. Patrzcie, co się dzieje. Działa OK, funkcja jest wywoływana, ale nie tak, jakbym chciał. Więc wracamy z powrotem
do naszej funkcji tutaj. I co musimy zrobić? To sobie troszkę cofniemy. I to jest właśnie warunek teraz. Branch. Jeżeli jest spełniony, będzie OK. I co chcemy zrobić? Dlaczego ja tutaj mam tak nazwane łatwo? Bo teraz będzie mi łatwiej wywołać konkretną funkcję. Mamy get object name. Jeżeli chodzi o object, to nie wyciągamy tego tutaj, tylko to jest zawsze ta zmienna, którą tu stworzyliśmy. Czyli to jest zawsze to. Nieważne, ile byśmy tych obiektów wyciągali. Po prostu nazwę teraz wyciągam. Daję 2 razy równa się. Daję equal exactly. I to jest mój warunek. Tu mam przygotowaną funkcję pod write, więc sobie wpiszę tutaj write. Napiszemy i sprawdzamy. Nie działa, nie działa, nie działa, ale prawa nam działa. Więc co teraz należy zrobić? Teraz należy tutaj dodać kolejne warunki, więc wystarczy, że sobie skopiujemy to i dodamy raz, 2, 3 i 4 kolejne warunki. I tak, jeżeli jest fałsz, idzie dalej. Jeżeli spełnia nazwę left, to idzie do tej funkcji. I znowu fałsz. Jeżeli nie spełnia, idzie dalej. Spełnia, idzie tu. I tu mamy right mirror. Nie spełnia, idzie dalej. I tak do samego końca, w zależności ile mamy naszych komponentów. Jeszcze tutaj. Najważniejsze to się nie pomylić. I teraz wszystkie podłączamy właśnie tutaj. Mamy wszystko OK, tutaj też mamy uzupełnione. Zapisujemy i sprawdzamy. Działa. Wszystko jest OK. To tak jak mówiłem, teraz mamy gotowe funkcje do otwierania i zamykania, ale niestety, jak widzicie, będzie się działo takie coś, jak będziemy za szybko wywoływać te funkcje. Bo tak jak mówiłem na samym początku, jedna się jeszcze nie skończyła i drugie już łapie, więc warunki nie zostają spełnione. Więc jak temu zaradzić? Najlepiej znowu dodać warunki. Tylko ten warunek dodajemy sobie na początku. Tutaj sobie dodamy boolean i tutaj dajemy właśnie branch. Tutaj ustawiamy nasz warunek, żeby był wyłączony. Więc jeżeli go użyjemy, spełnimy warunek, ten warunek, który damy sobie tutaj, to wyłącza nam go, że nie możemy użyć, dopóki nie zadziała na którejś funkcji. I już pójdziemy dalej. Tylko pierwsze, co musimy zrobić, to zapisać sobie tutaj compile i wtedy pojawia nam się tutaj opcja tego. Więc zaznaczamy jako poprawną, czyli w tym momencie już na samym początku jest poprawna, więc nas puszcza. Zamyka nam warunek, więc nie możemy zrobić, dopóki nie użyjemy jakąś funkcji, ale dopóki też nie trafimy. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli nie trafimy w nasz obiekt, to nam się zawiesi, więc musimy też fałsz braku trafienia dać na plus. Wtedy, jeżeli nie trafimy po użyciu E, znowu nam resetuje i znowu lecimy dalej. I wtedy możemy sobie tu skopiować. I tutaj jest troszeczkę gorzej, bo ja mam taką funkcję zrobioną. I najlepiej jest to zrobić, kiedy mamy finished, czyli zakończoną całą sekwencję. Więc ja to mogę po prostu przesunąć tutaj. Jeżeli jest reset, to
Używam, trafiam, spełnia się warunek write, wykonuje się funkcja i dopiero jak się funkcja zakończy, to resetuje się możliwość użycia tej funkcji i ustawia się z powrotem warunek canOpen, który ustawiłem tutaj. I teraz te wszystkie musimy sobie dodać akurat w tym przypadku, który Wam tutaj pokazałem. U Was może być troszeczkę inaczej, może być to użycie na końcu funkcji, bez tego finish, bo na przykład będziecie używać funkcji destroy i wtedy nie będzie timeline'u na przykład. Więc teraz wszystkie tutaj sobie pozmieniam. To tak tylko przykładowo. Będę teraz tego ustawiał, bo to nie będę na to tracił czasu. I w tym momencie, kiedy mam wszystkie warunki ustawione, zapisuję sobie, czyli za każdym razem, jeżeli włączam funkcję, warunek jest ustawiony już na samym początku na dodatni, więc mnie puści za pierwszym razem, potem go wyłącza. Jeżeli linią nie trafię w nic, to włącza go z powrotem i resetuje. Jeżeli trafię w cokolwiek, no to idziemy dalej i wtedy już nasze warunki będą decydować, w co trafiamy. Jeżeli trafię w cokolwiek, znowu ustawia mi początkowy warunek na poprawny i mamy całą pętlę, będzie działać. I wtedy nie będziemy mieć, moi drodzy, właśnie tych zwieszonych rzeczy. Otwiera mi się normalnie wszystko, ale dopiero jak jedna funkcja się skończy. Jak widzicie, jak się drzwi otwierają, dopiero jak się jedna funkcja skończy, to mogę otworzyć cokolwiek innego, przez co nie będziemy mieć tych wszystkich glitchy. Ok, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jest to troszkę trudne do zrozumienia na sam początek, ale myślę, że jak kilka razy obejrzycie i dojdziecie do tego, to potem już jest naprawdę prosto, jak złapiecie, o co chodzi z tymi warunkami. Dzięki Wam bardzo za uwagę i trzymajcie się do następnego. Hejka, cześć!